Słuchajcie, jesteśmy tutaj w Jandi albo w Handi. Idziemy tą promenadą. Rzadko kiedy tutaj jeździmy z Kalety, bo to jest kawałek drogi, więc godzinę co najmniej trzeba jechać. Ale nagram wam, jak tu wygląda, jakbyście się zastanawiali. No ta Handia to bardziej, to jest na południu, kompletnie na południu Fuerteventury. No i tutaj są piękne, długie plaże, zobaczcie. Białe piaski, takie turkusowe wody. No i tu są takie wielkie hotele. No i co? Bardziej tu jest taka okolica przygotowana na niemieckiego turystę. W Niemczech, jak sprzedają te biura turystyczne, te wycieczki, to właśnie w ich katalogach są te właśnie południe wyspy. Tutaj Costa Calma, Morohable, Handia. No i tu w sklepach, wszędzie w restauracjach są nastawieni na niemieckiego turystę i porozumiewają się w tym języku. A Caleta de Fuste i Coralejo bardziej są na angielskiego turystę. Także no, my mamy trochę tam na Caleta de Fuste lepiej, bo my mamy blisko do stolicy, do Puerto de Rosario, do tych wszystkich sklepów, które nam na co dzień potrzeba, wiecie, tych dużych, dużo powierzchniowych. Mamy Ikea pod nosem, mamy Mercadona, Lidl, a tutaj nie ma. Tutaj miało Lidl powstać, 3 lata minęły, ale dalej nie dostali chyba pozwolenia. Także zobaczcie, tu można iść. Piękne widoki. No i tu mamy taki szpaler tych palm. To robi trochę takiego cienia na szczęście. 30 stopni jest dzisiaj. U nas nie było tak gorąco na Kalecie, a tu jest 30 stopni, tu zawsze jest cieplej. I wieje. Ale gdyby nie ten wiatr, ciężko by było. Niektórzy nie lubią, jak jest tak gorąco bez wiatru. A ten wiatr powoduje, że jest znośnie. Zazwyczaj temperatury tutaj nie przekraczają tych 30 stopni. Tak mniej zazwyczaj jest zimą, to jest 20, od 23 do 25. Nawet trawniki mają prawdziwe tutaj. Jakieś hotele. Gorąco. No, słuchajcie, tutaj jest nie wiem, rzeźba byłego kanclerza Niemiec, Willy Brandta, który tu kiedyś przyjechał z pieskiem, zanim te hotele wszystkie wybudowali, o, Willy Brandt, czy jak to się czyta. No, zrobili mu tutaj takie, no ten piesek fajnego pieska miał. No i musimy tutaj zejść po schodach. A teraz się do tyłu odwróciłam, żeby wam pokazać, jak to wygląda, jakie tu hotele mają przy tej linii brzegowej. Także jak lubicie tak blisko plaży mieć hotel, to mają tutaj tak. Biały piasek. Tutaj też mamy do sportów wodnych cały ten sprzęt. Tutaj robią jakiś remont. Mają odgrodzone, bo pewnie promenadę tutaj. Mamy tutaj tymczasową drewnianą, a tam naprawiają chodniki. Może te deszcze zepsuły. A tam znowuż pod górą hotel. Wszystko przy linii brzegowej. No i przed nami widać taką hałdę, taką wielką hałdę białego piasku, wydmę taką. I będziemy tam do góry szli. Macie tu Riu Hotel przy samej plaży z widokiem pięknym. Balkony na... Bo tam są też hotele dalej pod górą, ale one mają kawałek do przejścia do tej plaży, bo jednak sama plaża się ciągnie, żeby tam dojść do linii brzegowej, to też kawałek jest. A ten hotel Rio tutaj jest dosłownie przy samej plaży, jakby was to interesowało. Jak dla mnie Morohablem, no w Handi nie ma nic do roboty. Nie jestem typem plażowicza, nie będę leżała cały dzień na plaży. To ja bym się tutaj nudziła. Wolę być pośrodku wyspy na Caleta de Fuste, bo stamtąd dojadę wszędzie porówno. I na Coralejo i w tą stronę. To jest mniej więcej ten sam czas.
Że tu jest plac budowy, wszystko rozkopane. Jak na razie przed sezonem tutaj tą promenadę naprawiają. Tu macie bar. No i tutaj cały czas się ciągną te plaże i te błękitna woda, turkusowa. Kilometry plaży. Zobaczcie, jak tutaj na tej skale. A tam winda hotelowa jeździ. Jak fajnie tutaj mają. Idziemy pod górkę. Jakie tutaj piękne palmy. I tak tą promenadą można iść. No ale jest 30 stopni, słuchajcie, no to gdyby nie ten wiatr. Zobaczcie, jakie tu są hałdy piachu. To jest taka wielka góra, wydma. To wszystko tam aż na dół idzie. Nie wiem, ile ona ma metrów. Tak to wygląda tu. Zobaczcie, jaka piękna plaża. A tam na wzgórzu miasteczko. Widoki są piękne, słuchajcie. Taka wydma tu jest. Nie, 5 metrów to ja przesadziłam. To chyba z 10 metrów, jak nie więcej jest. Dzisiaj no fali takiej nie ma, bo ocean jest gładki. 30 stopni, to u nas tak nie jest gorąco. Tutaj jest bardzo ciepło. No i tutaj ten widok pod górę, zobaczcie. Tutaj mają u góry restaurację z takim widokiem. Ależ tu są piękne miejsca. W ogóle wszędzie na ziemi są takie piękne miejsca. No wszystko zachwyca dookoła. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Niesamowicie tą promenadą się przejść, nawet zimą. Trochę gorąco dzisiaj jest, ale mówię, ten wiatr robi robotę. Bez tego wiatru nie narzekajcie na te wiatry. Nie narzekajcie na te wiatry, bo one robią robotę. O, zielona chorągiew, no to znaczy, że można się kąpać. No, jesteśmy już tutaj, doszliśmy do Morohadle. No, parę fotek żeśmy sobie zrobili tutaj pod tym napisem Morohadle. A tam już jest port i tam Armas odpływa na Gran Canaria, właśnie tutaj z Morohadle. Zobaczcie mój film. Podlinkuję tu pod spodem, jak żeśmy właśnie płynęli tym promem na Gran Canaria. No i z psem żeśmy płynęli i tam żeśmy zostali na 2 noce sobie na Gran Canaria, właśnie tu z Fuerteventury. Więc z Morohadle można przepłynąć sobie 2 godziny na promie i jesteście na Gran Canaria, a z Coralejo znowuż przepłyniecie sobie na Lanzarote. Także z naszej wyspy Fuerteventura można zaliczyć te 2 wyspy, co najmniej.
Zobaczcie, ile tu jest ludzi na plaży. Wszyscy łapią tego słońca, ile się da. No bo w Europie to wiadomo, nie zawsze to lato jest udane. Tu już są tłumy ludzi, bo tu się restauracje zaczynają. No i fajnie się tak przejść tą promenadą, a tam do góry już można wejść na tą część miastową. A tu już jest przy tych restauracjach, no to już do linii brzegowej jest to parę kroków. A tam na początku, jak żeśmy szli, no to tam było kawał, koło tej latarni, to tam kawał trzeba było iść, żeby dojść do wody. A tu już przy tych restauracjach bliziutko. Ludzie siedzą, się chłodzą tutaj, drinkują. No raczej. Kupować sobie pasek do spodni z nazwą marki swojego samochodu. Zobaczcie, jaka tu jest plaża. Ta czarna tam lawa zastygła. Super to wygląda. Trochę tutaj takich butików mają, restauracji. Zobaczcie tutaj jaki widok z góry, z tych schodów. Żeśmy doszli do końca. Tam się ciągnie ta plaża aż od tej latarni i za tą latarnią. Kilometry. Zobaczcie na te piękne kwiaty tutaj. One całą zimę są tutaj, lato i zimę. Stąd widać pięknie panoramę miasta. Pod górkę. Tam na górze jakieś anteny. To jest super miejsce. Tutaj żeśmy sobie zrobili sesję zdjęciową, bo zobaczcie jak te dwie palmy tutaj pomiędzy tymi kwiatami i ten błękit taki. Tutaj weszliśmy jeszcze wyżej. No jesteśmy Morohable na południu wyspy. Zobaczcie jakie widoki. Niesamowite. A wieje? Ale mówię wam, że ten wiatr to jest niezbędny przy 30 stopniach. Płaszczka tam na dole jest czarny taki punkt. Tam żeśmy sobie posiedzieli pomiędzy tymi palmami. Teraz się przejdziemy tą uliczką. Miastem. My teraz z górki schodzimy. Tam w dół. Zobaczcie jak tutaj to się wszystko rozrosło. Też mam to w swoim ogrodzie. Zobaczcie jak to wszystko się rozrosło, zarosło. Cały gąszcz taki. Ja mam tą roślinę też w swoim ogrodzie. Jeden kwiatek. Zobaczcie jak tutaj ludzie sobie przed domami doniczki z kwiatami postawią. Tak tutaj lokalsi mieszkają. Zobaczcie jakie mają murale. Piękne. Pomalowane.
Trawa jest sztuczna niestety.